Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym okazało się, że nie mamy szampana na imprezę noworoczną dwuosobową. Także myślę, że dzisiaj jest dobra okazja właśnie, żeby nadrobić tą zaległość. A też przy okazji zajrzymy sobie na dział z alkoholami. No i zobaczymy, jak się kształtują ceny we Francji. Jak również może podzielę się z Wami jakimiś osobistymi preferencjami na temat alkoholów, które lubię. A jak widzicie, mamy godzinę 10 i temperatura na zewnątrz 10 stopni. O, taka temperatura utrzymuje się od około 2 tygodni. Każdy, kto mieszkał za granicą, zdaje sobie sprawę z tego, że przez pierwszy rok, 2 lub 3, w zależności od osoby, jest coś takiego jak syndrom przeliczania wszystkiego na złotówki, ale to nie jest dobre. Najlepiej jak najszybciej się z tego wyleczyć. A w dniu dzisiejszym zajrzymy sobie do sieci Leclerc. Jeżeli chodzi o jakość do ceny, to jest to moim zdaniem dobra sieć we Francji i warto w niej kupować. Allez-y, pas de problème. Okej, no tak jak widzicie, jesteśmy, myślę, na dziale z szampanami i winami musującymi. Tu ceny, jakie się kształtują, to jak widzicie od euro 47 do nawet ponad 10 euro. Że tak powiem, nadmiar wyboru. Tak po prawdzie to nie wiem, co wybrać, a moja małżonka nie chciała ze mną jechać. Także, ale generalnie coś wybierzemy, myślę. Oczywiście ciężko mi też rozpoznać wina musujące, na przykład, no chciałbym szampana, nie? A tu też z tego co widzę nie dostaniemy, jak to się w Polsce niejednokrotnie kupowało, rosyjski szampan, nie? Także okej. A za chwilę sobie przejdziemy do innych działów, ale też właśnie, no tu też można zakupić w przeliczeniu po 100 zł i więcej. No i jak widać, ten przedział cenowy jest dosyć znaczny. Tu nawet coś widzę za 40 euro. To już tak, że tak powiem. O, i tu również coś koło 70. No, tak jak mówiłem, tam w poprzednim dziale to były wina musujące i tego typu rzeczy. Ja natomiast jakimś znawcą szampanów nie jestem. Sam osobiście to szampan piję raz do roku i z reguły to kupuje moja małżonka albo ktoś inny, także albo jak to było 2 lata temu, dostałem w prezencie, także mi na przykład ciężko się wypowiedzieć, ale jak widzicie tutaj takie szampany tańsze to około 14 euro. No i taki też wybiorę, myślę. Także główny powód, dla którego tutaj przyjechałem, mamy już za sobą, a teraz poszukamy Piccola. Tu na przykład mamy wina różowe. Jak widzicie, ceny są naprawdę różne, od 2 euro wzwyż. Także dla każdego coś miłego. Jak niejednokrotnie mówiłem, przez 6 lat mieszkałem w Irlandii i tam na przykład jeżeli chodzi o wybór alkoholi, to był ten wybór naprawdę biedny, a jako że w Irlandii panuje, można powiedzieć, prohibicja, to ceny tych alkoholi też niejednokrotnie były zawyżone. Tu jeszcze podam taki przykład, że moja małżonka raz kupiła whisky Jameson na lotnisku w Irlandii. Zapłaciła około 30 euro. Polecieliśmy wtedy jeszcze do Francji i ta sama whisky w sklepie Leclerc kosztowała 20 euro. Czyli sobie wyobraźcie, 50% taniej. Natomiast mamy dział dla hurtowników, czyli dla osób, które lubią wino pić tylko w dużej ilości, także można w kartonikach właśnie zakupić od 3 do 10 litrów. Ja osobiście tak bardzo lubię słodkie alkohole i jeżeli wino jest słodkie, to bez problemu wypiję. Natomiast no, z mieszaniem alkoholi wiecie jak jest. Dział piwny dla hurtowników. No, Heinekena można skrzynkę 18 sztuk, 20 sztuk, 25 ml zakupić za około 10 euro. Polskie piwo też można dostać, ale generalnie rzadziej w Leclerc. Tutaj natomiast można dostać inne polskie alkohole, ale za chwilę przejdziemy. Tu już
że tak powiem, piwka, ale bardziej detalicznie. No tu następny taki przykład, o którym wiem, różnic cen w Irlandii, a we Francji. Na przykład Guinness w Irlandii potrafi kosztować między euro 80 a 2,20. Oczywiście teraz może te ceny się zmieniły, ja to tak mówię z doświadczenia, gdy ja mieszkałem, teraz troszkę lat minęło. Natomiast tutaj sobie weźmiemy, żeby przypomnieć stare czasy, także widzicie euro 65. No i tu też wybór piw jest dosyć duży, a generalnie niektóre piwka są śmieszne. Tutaj jak widzicie, tu właśnie od córki mojej małżonki kiedyś dostałem właśnie taki zestaw różnych piw. Nie wiem ile tam było, chyba bodajże 10 różnych gatunków, no i te piwka naprawdę różnie smakują. Czego natomiast mnie nauczyli francuscy budowniczy, to picie piką. Jak widzicie, tutaj cena około 9,56 euro, z tym, że mogę Wam powiedzieć, że w Polsce to kosztuje około 80 zł albo lepiej. Teraz ciężko mi określić. Jest to bardzo dobre. Mieszamy to z piwem, ale być może uda mi się to zademonstrować i wmontować do filmu, także cierpliwość. Tu natomiast mamy wynalazki z różnych stron świata. Okazyjnie na przykład, jak już mówiłem, lubię słodkie, także Malibu z mlekiem skondensowanym okazyjnie lubię sobie kupić. Jak również możemy dostać irlandzkiego Baileys'a, cena około 12 euro. Jak również jego tańszą wersję, której aktualnie nie widzę, która zniknęła. Wynalazków to na pewno dostaniemy żubrówkę, jak widzicie cena około 15 euro. Troszkę poszła do góry w ostatnich latach. No i tu jeszcze Belweder, chociaż to dyskusyjne, czy to jest jeszcze polska wódka. Z tego co wiem, właścicielem firmy są Amerykanie. No i wracając do działu wynalazków, to możemy różne takie właśnie też zakupić mojito, nie mojito, pina colada i tak dalej. Także osobiście czasami zdrowotnie lubię, też tego nauczyłem się we Francji, rum z miodem i z mlekiem. No, dla niektórych może to być odrzucające, ale mi pomaga, więc dlaczego nie? A tu coś dla nie wódka tradycjonalistów, także możemy dostać whisky różnego rodzaju. Ja nie będę wymieniał ceny każdego alkoholu, bo po prostu tu jest tego że tyle różnych cen, że po prostu szkoda mówić. Ale jak widać, każdy amator ponad 40% coś dla siebie znajdzie. O martini czasami lubię sobie wypić, także no i tu już przeszliśmy do działu, gdzie można, że tak powiem, zakupić winka droższe. O, czy lepsze, to tego nie powiem, ale na przykład już ceny koło 200 euro za butelkę to tak mogą się wydać niektórym osobom troszkę drogie. Ja osobiście takich rarytasów nie kupuję, po prostu nie stać mnie. Jak wiecie, wolę sobie kupić jakąś maszynkę do mojego warsztaciku, także będąc we Francji nie można oczywiście nie wspomnieć o Ricard. Jest to wódka anyżowa. Generalnie nie można przytrzymywać jej w lodówce, a w dodatku Francuzi mieszają ją z wodą. Po przemieszaniu powstaje taka mleczno-biała zawiesina, ale może to też mi się uda zademonstrować. O, tu jeszcze do wyboru mamy żubrówkę białą, cena około 10,74. Jak to się mówi, jak się nie ma co się lubi, to się lubi żubrówkę. Jeżeli chodzi o whisky, to moją osobistą trójcą to jest taki Ballantine's, Johnny Walker, albo też whisky, którą dostanę w prezencie, czy to na urodziny, czy to na gwiazdkę, czy to z innej okazji. To marketingowcy nie wymyślą tutaj, jak widzicie, mamy, no to jest chyba piwko 8,5%, a nawet 11%, także kopa by to miało, Belzebu. Jak widzicie, znajdzie się również też coś dla amatorów portugalskich trunków, także bez problemu możemy zakupić jakiś Porto, czy też inny alkohol portugalski. Natomiast mojej małżonki matka na potęgę kupowała proszę Mazepy. No to jest takie winko dosyć ekonomiczne i jak widzimy też mamy tutaj różne. Także jest Merlot, jest Cabernet Sauvignon, także no i roczniki, nie? Jeżeli ktoś na przykład lubi składować, to jest to bardzo ciekawa opcja.
Także jeżeli będziecie we Francji, to na pewno polecam zajrzeć do jakiegoś sklepu, bo Francja jest jednak znacznym producentem win i myślę, że na pewno te ceny, które tutaj widzimy, Was zadowolą. Także szampan zakupiony, pikon zakupiony, jakiś Guinness zakupiony, no i myślę, że to wystarczy dla 2 osób. Już nie filmowałem samego procesu, bo żeby nie narazić moich skarbów na dzisiejszą noc. W 2019 roku byłem w Polsce, no i zakupiłem taki pikon i zabrałem ze sobą. Tak się zdarzyło, że piliśmy w jednym z moich ulubionych barów i barman, z którym piliśmy, który ma doświadczenie, naprawdę mu to smakowało. Także ja osobiście polecam. A już jak kto lubi to pić, czy razem z piwem, czy osobno, no to już zależy od preferencji danego człowieka. Ja jeszcze dodam, że to ma około 20%. No to, że takie piwko jest trochę wzmocnione. Jak przygotowujemy pikon? To naprawdę proste. Otwieramy butelkę. Nalewamy do szklanki. I następnie dolewamy do szklanki. Przy czym, jak wiadomo, z piwem dobrze jest uważać, żeby nie przelać pianą. Jedna buteleczka akurat nam wchodzi na taką szklaneczkę. Ja Wam życzę szczęśliwego nowego roku, żeby się ten burdel, wiecie, z czym skończył. No i oczywiście zdrowia, kasy i tak dalej. A jeszcze w dodatku w komentarzach możecie napisać, jakie mieszanki wybuchowe Wy lubicie. Może przetestuję. My sobie życzymy na zdrowie. Po francusku à la tienne. I chodzi o to, żeby był kontakt wzrokowy.